Cześć wszystkim, od zawsze chciałem to zrobić, okrążyć Polskę czymkolwiek. Postawiłem na mały, niezniszczalny motocykl o pojemności 125, Yamaha YBR. Mam zamiar trzymać się jak najbliżej granic oraz zaliczyć 4 punkty najdalej wysunięte miejsce na południe, zachód, północ i wschód. Nocować pod namiotem, na kempingach i tam, gdzie jest to możliwe. Nie śpieszyć się, oglądać, poznawać. Jedziemy. Najdalej wysunięte na południe miejsce w Polsce, dokąd można dojechać, to Wołosate w Bieszczadach. Droga, którą jadę od Ustrzyk Dolnych do Cisnej, to jedna z najbardziej znanych tras. Wielka pętla bieszczadzka. Fantastyczne widoki na Połoniny, kręte drogi i dobre karczmy po drodze. Beskid Niski to rejon szczególny, pełen pięknych, urokliwych, najczęściej drewnianych, prawosławnych i grekokatolickich cerkwi. Szlak architektury drewnianej jest szlakiem drogowym, bardzo fotogenicznym i wpisanym na listę zabytków UNESCO. Wyprawa motocyklowa jest tak dobra, jak dobra jest pogoda. Na szczęście w większości była dobra. Mój mały dzielny motocykl daje radę na długich podjazdach, a widok na panoramę Tatr to jeden z najpiękniejszych widoków podczas tej wyprawy. Zakopane w sezonie o nocleg nie jest łatwo. Praca przyjął mnie na swój kemping z pewnymi oporami. Że niby ma rezerwację, że na jedną noc to nie bardzo, że za kamper dostanie więcej. Obiecałem, że skoro świt odjadę i odjechałem. Podzielone Olzą miasto Cieszyn kojarzy mi się z romańską rotundą Świętego Mikołaja, tą z 20-złotowego banknotu, czeskim piwem i studnią Bolka, Leszka i Cieszka. Po drodze trafiam na miejsca, o których dotąd nie miałem pojęcia. Pałac w Tworkowie był kiedyś piękny, fantazyjny i okazały. Pod koniec II wojny światowej spłonął ponownie i do dziś nie podniósł się z ruin. Szkoda. Jest tak gorąco, że bardziej rozebrać się nie mogę, a pęd wiatru rozgrzewa, powinien chłodzić. Oczywiście nie narzekam. W wielu miejscach jestem pierwszy raz i wiele miejsc robi na mnie wrażenie. W Górach Stołowych dawno temu byłem na plenerze fotograficznym i chciałem tu wrócić. Udało się, chociaż musiało to trochę potrwać. Bogatynia to kolejny cel mojej podróży, miasto, z którego bliżej do Niemiec i Czech niż do reszty kraju. Znakiem rozpoznawczym miasta są domy przysłupowe, choć dla mnie to typowy w Niemczech mur pruski. Tutaj zmieniam kierunek i mam zamiar jechać na północ wzdłuż niemieckiej granicy. Jadąc wzdłuż zachodniej granicy kilka razy miałem wrażenie, że 4 pancerni swoim czołgiem Rudy wyjechali stąd niedawno. Brukowane drogi, szare wioski, kilka ruin. Wcześniej miałem inne wyobrażenie. W Gubinie trafiam na pierwszą w trasie rzeźbę Światowida, na dodatek na placu Jana Pawła II. Można? Można.
Przeprawy promowe na rzekach zawsze są atrakcją, przynajmniej ja je bardzo lubię. Takich miejsc w Polsce jest coraz mniej. Wiem, że są niewygodne i zależne od kaprysów przyrody, a dla mieszkańców to tylko kłopot, ale mają swój urok. Odwiedzam słynny z festiwalu Woodstock Kostrzyn nad Odrą, wiele miejsc pamięci związanych z walkami w ostatnich tygodniach II wojny światowej. Tutaj też, czyli pod Cedynią, wojska Mieszka I dały łupnia wojskom margrabiego Chodona. Kolejny punkt, Osinów Dolny, to najdalej na zachód wysunięte miejsce w Polsce. Wolin w średniowieczu był ośrodkiem kultu świętowita i tu została znaleziona mała figurka, którą można zobaczyć w Muzeum Regionalnym. Po muzeum oprowadzą mnie fan 125. Dobrze trafić na swojego. W Jastrzębiej Górze docieram najdalej na północ naszego kraju i w deszczu jadę na Hel. Tutaj jest symboliczny początek Polski i fajne pole namiotowe. Gdańsk to absolutnie najpiękniejsze miasto na mojej trasie, którego nie mogłem ominąć. Historyczna stocznia i niepowtarzalna starówka, piękne kamienice i tłumy turystów z całego świata. Ciężko przejść, ciężko znaleźć wolne miejsce w kawiarniach. Koniecznie muszę tu przyjechać o innej porze roku. Pokonując około 300 km przyjemnymi drogami Warmii, docieram do miejsca, w którym stykają się granice trzech państw – Polski, Litwy i Rosji. Okolice, gdzie znajduje się ten trójstyk, uważane są za polski biegun zimna. Dzisiaj jednak było bardzo gorąco. Tutaj zmieniam też kierunek podróży, zmierzając na południe. Opuszczam Mazury, a przede mną Kruszyniany, wyjątkowe miejsce na mapie naszego kraju. Od wielu pokoleń mieszkają tu muzułmanie. Drewniany meczet pochodzi z XVIII wieku. Tatarzy, którzy wzięli udział w wojnie z Turkami, stając po stronie Rzeczpospolitej, otrzymali tę ziemię od króla Jana III Sobieskiego. W Kruszynianach żyją jeszcze wierni prawosławni i katolicy. Pogranicze to mieszanka wielu kultur i dlatego jest takie ciekawe. O Białowieskim Parku Narodowym opowiadać nie muszę. Każdy powinien zobaczyć żubra, nawet takiego w rezerwacie. To zdecydowany król naszych lasów. Grabarka, święta góra wyznawców prawosławia, też robi wrażenie. Kopalnia Kredy i przeprawa promowa na Bóg w Mielniku to kolejne atrakcje na mojej trasie, które mogę polecić. Najdalej na wschód wysuniętym punktem Polski jest Zakole Bugów w pobliżu wsi Zosin. Poza przejściem granicznym z Ukrainą nie ma tu nic szczególnego. Przede mną jeszcze tak zwany słoneczny biegun polski, czyli pełne lasów i dobrej energii roztocze. Podsumowując, za mną 2 tygodnie, 11 województw, ponad 3000 km większości drogami, które nie pozwalały na szybką jazdę. Zresztą 125 poszaleć się nie da, za to można więcej zobaczyć i to mi się udało. W wielu miejscach byłem po raz pierwszy, spotkałem wielu fajnych ludzi, których pozdrawiam. Fajnie jest też móc powiedzieć, że było się we wszystkich miejscach najdalej wysuniętych na południe, zachód, północ i wschód. Polecam Wam taką podróż. Grzegorz.